Chińskie inżynieryjne szaleństwo. Czy kopanie najgłębszych otworów to ambitny przełom, czy ryzykowne urojenia? Witajcie na kanale Wasze Forum Dialogu. Dzisiaj zabierzemy Was w fascynującą podróż do Chin, gdzie trwa niezwykłe przedsięwzięcie kopania jednego z najgłębszych otworów na świecie. Przedstawimy szczegóły na temat tego ambitnego projektu, który rozpoczął się 30 maja. Zbadamy miejsce, w którym odwiert jest wykonywany, omówimy trudności, z jakimi muszą się zmierzyć naukowcy, a także dowiemy się, dlaczego to przedsięwzięcie ma zarówno aspekty naukowe, jak i gospodarcze. Lokalizacja i planowana głębokość. Projekt ma miejsce na pustyni Taklamakan w północno-zachodnich Chinach, w autonomicznym regionie Xinjiang. To jedna z największych piaszczystych pustyń na Ziemi, charakteryzująca się skrajnymi warunkami, od niskich temperatur zimą do upałów sięgających 40 stopni Celsjusza latem. Właśnie tam chińscy naukowcy podjęli się zadania kopania jednego z najgłębszych otworów na świecie. Planowana głębokość odwiertu to 11,1 km, a czas realizacji tego przedsięwzięcia jest rekordowy, zaledwie 457 dni. Przewiduje się, że prace nad kopaniem otworu potrwają do momentu osiągnięcia docelowej głębokości. Trudności techniczne. Realizacja tego projektu staje przed wieloma wyzwaniami technicznymi. Odwiert na takiej głębokości jest porównywany do przejechania ciężarówką po dwóch cienkich stalowych linach. Wiercenie w takich ekstremalnych warunkach wymaga solidnych materiałów i technologii, które muszą wytrzymać temperatury sięgające 200 stopni Celsjusza oraz ciśnienie atmosferyczne 1300 razy większe niż na powierzchni Ziemi. Ponadto naukowcy muszą przebić się przez liczne warstwy skał o różnej twardości i wieku, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Konieczne jest zastosowanie specjalnych narzędzi, w tym wiertniczych, aby poradzić sobie z tymi trudnościami i kontynuować postęp w odwiertach na głębokości. Cel naukowy i gospodarczy. Projekt kopania głębokiego otworu ma dwie główne motywacje, naukową i gospodarczą. Chińscy naukowcy mają nadzieję dotrzeć do warstw skał okresu kredy, które mają około 145 milionów lat. Badanie tych warstw pozwoli im zgłębić wiedzę na temat historii Ziemi i jej geologii. Jednak nie tylko aspekt naukowy jest tu istotny. Za projektem stoi również chęć znalezienia nowych zasobów paliw kopalnych. Pustynia Taklamakan, gdzie odwiert jest wykonywany, jest częścią kotliny kaszgarskiej, gdzie znajdują się duże pola naftowe. Chińskie koncerny paliwowe takie jak China National Petroleum Corporation i Sinopec mają nadzieję odkryć nowe złoża ropy i gazu, które przyczynią się do zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Porównanie z innymi głębokimi otworami. Warto również porównać projekt do innych najgłębszych otworów na świecie. Dotychczas największą wydrążoną dziurą była tzw. otwór SG3 w Rosji, który miał głębokość 12 262 metrów. Trwało to ponad 20 lat, zmagając się z trudnościami technicznymi i temperaturami. Chiński projekt ma zatem ambicje przekroczenia tego rekordu i stworzenia jeszcze głębszego otworu. Wykorzystanie nowatorskich technologii. Projekt kopania jednego z najgłębszych otworów na świecie w Chinach jest nie tylko ambitnym przedsięwzięciem, ale również stanowi wykorzystanie nowatorskich technologii. Chińscy naukowcy i inżynierowie zaangażowali w ten projekt, opracowali zaawansowane metody wiercenia, takie jak wykorzystanie ultradźwięków, laserów, a także innych technik precyzyjnego pomiaru i kontroli. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie precyzyjnych operacji wiercenia, badania struktur skał na głębokościach, a także monitorowanie warunków geologicznych i geotechnicznych na bieżąco. Te nowoczesne technologie przyczyniają się do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa całego projektu, a także otwierają nowe możliwości dla przyszłych badań i eksploracji geologicznej. Chińskie osiągnięcia w tym obszarze mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają potencjał do transformacji przemysłów związanych z eksploracją zasobów naturalnych i badaniami geologicznymi. Wyzwania ekologiczne i środowiskowe. Realizacja tak dużego projektu kopania głębokiego otworu wiąże się z pewnymi wyzwaniami ekologicznymi i środowiskowymi, którymi naukowcy i inżynierowie muszą się zająć. Pierwszym wyzwaniem jest minimalizacja wpływu na lokalne środowisko naturalne. Projekt jest realizowany na pustyni Taklamakan, która jest unikalnym ekosystemem i ważnym obszarem przyrodniczym. Naukowcy muszą podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby nie naruszać przyrody i chronić unikalne gatunki roślin i zwierząt, które zamieszkują ten obszar. Kolejnym wyzwaniem jest gospodarowanie i ochrona zasobów wodnych. Pustynia Taklamakan jest obszarem o niskiej wilgotności, dlatego dostęp do wody jest ograniczony. W trakcie realizacji projektu konieczne jest monitorowanie zużycia wody i stosowanie dostępnych technologii, które minimalizują jej straty
straty i efektywnie wykorzystują dostępne zasoby. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zagrożenie związane z ewentualnymi wyciekami substancji chemicznych lub ropy naftowej, które mogą wpłynąć na jakość gleby i wody gruntowej. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i monitorowanie, aby minimalizować ryzyko takich wypadków i działać szybko w przypadku ich wystąpienia. Wreszcie, istotne jest również zrozumienie wpływu tego projektu na globalne zmiany klimatyczne. Badanie warstw skał z okresu kredy może dostarczyć cennych informacji na temat historii klimatu i procesów geologicznych. Jednak sama realizacja projektu związana z wykorzystywaniem maszyn i energii generuje emisję gazów cieplarnianych. W związku z tym naukowcy muszą zwrócić uwagę na minimalizację emisji i poszukiwanie sposobów na zrównoważone zarządzanie tym aspektem. Podróż do Chin, gdzie trwa projekt kopania jednego z najgłębszych otworów na świecie, to niezwykłe wydarzenie. Wierzymy, że to kamień milowy w eksploracji wnętrza Ziemi, który przyczyni się do zgłębienia naszej wiedzy o historii planety. Jednocześnie nie można zapomnieć o gospodarczych aspektach tego przedsięwzięcia, które ma szansę odkryć nowe zasoby paliw kopalnych. Czas realizacji projektu szacowany jest na 457 dni, a koszt inwestycji może sięgać znacznych sum. Szczegółowe informacje na temat kosztów nie są jeszcze dostępne publicznie, ale zważywszy na skalę projektu, można oczekiwać, że będą to znaczne wydatki. Dziękujemy, że byliście z nami w tej niezwykłej podróży. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi fascynującymi odkryciami naukowymi. Do zobaczenia następnym razem.